Co nas czeka nad polskim morzem w 2024 roku? Ceny w restauracjach, w smażalniach, różnice. Czy jest smacznie, ile kosztuje, czy warto? Dziś odwiedzamy jedno z popularniejszych miejsc nad polskim morzem, czyli Władysławowo. Bez żadnych uprzedzeń, ale też bez wybielania rzeczywistości powiemy, co polskie morze ma do zaoferowania w sezonie 2024. Zapraszamy do Władysławowa i na Hel. Chodźcie z nami. Nasz pierwszy posiłek nad polskim morzem. Dom. I Czy uważajcie. jest drogo? Już Wam teraz zdradzę, że zajebiście drogo. Ceny za 100 gram niestety i to jest coś, czego nie lubię, bo tego nigdzie nie spotykamy za granicą, tylko w Polsce. Natalia w zeszłym roku dostała taki kawał łososia, że nie mogła go zjeść i zapłaciła 120 zł. Mam bardzo dobrą opinię, tu jest kolejka. Przecież staliśmy, czekaliśmy w No, kolejce. moi drodzy, w knajpie jest kolejka, żeby wejść w ogóle, jest przed sezonem, jest przecież maj jeszcze, końcówka maja. Także nie wiem, co tutaj się dzieje w sezonie. No nic, zobaczymy, ocenimy, jak dostaniemy dobre jedzenie. Czasami wiecie, jak to jest, warto zapłacić, żeby zjeść smacznie. Oby tak było. Ja mam po tatarsku, a ty masz? W oleju. Jak? Pyszny. Na razie jest dobrze. Moi drodzy, nie będę głośno mówił, bo kelner jest obok, ale tutaj za duży rachunek ktoś dostał. Macie sznurek. To sznurek gotowy. 219 zł. Jedzenie jest okej, no ale nie porywające. Jakbym to miał porównać do Cypru, z którego wróciliśmy, to w Nagasaki za mniejszą kwotę dostawiliśmy dużo więcej jedzenia, że nie dawaliśmy rady zjeść. Jeszcze karawkę wina do tego mieliśmy. Ale zobaczymy, jeszcze porównamy inne miejsca, inne smażalnie, inne restauracje, gdzie może będzie taniej. Tutaj z nami to jest knajpa z jednymi z lepszych opinii we Władysławowie, może stąd też tak wysokie ceny. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia jak zwykle, a możemy iść trochę. Tak. Nie rozumiem tego, dlaczego tutaj ludzie czekają w kolejce na restauracji. No, to jest trochę przesadzone. nie? Smaczne, nie jest coś surówki takiego. na przykład bardzo dobre, bardzo mi smakowały śledzie, Rybka w porządku. ale no Śledzie najlepsze były. ryba no, nie jest jakimś wybitnym arcydziełem kulinarnym, po prostu ryba. Żeby w kolejce stać? Nie. No, Przesada. mrożone frytki to mnie zawsze w tych, w tych restauracjach. No nic, to była pierwsza próba. Zobaczymy, co będzie dalej. Już mam kilka restauracji na liście. Będziemy testować dla Będziemy Was. próbować, no. I będziemy Wam opowiadać, co nas czeka w sezonie 2024 nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem. Portfel i żołądek może trochę ucierpieć, ale czego dla Was nie zrobimy, no. Także zostańcie z nami. O, Natalia już w katanie. Patrzcie, jaki to zmarzliuk. Mi jest gorąco w krótkim rękawku. Nie wiem. Co z nią się dzieje? Zapiekanka z pieca i już mamy. Mała 17, duża 23 zł. Kawałka jest duża. Ale jest jeden pozytywny akcent. Piwo duże 11 zł widziałem tutaj. To nie jest źle. W górach chyba 16 zł widziałem. A dlaczego ja jestem tak grubo ubrana? Nie wiem, co jest z tobą. Zaczyna się 18. Mój level w ogóle temperatury tak się przesunął. Ja już akceptuję 40, a dla mnie 20 jest nieakceptowalne. Natalia, słuchajcie, po Afryce jej się poprzesuwało trochę. Normalnie są na ramionczkach. No jest gorąco w krótkim rękawku. No, moi drodzy, i odwieczne pytanie, po ile toaleta? I terminal uszkodzony, nie wiem, nie widzę ceny. Nie no, moi drodzy, ktoś przywiózł pomysł na knajpę z Holandii. Tam takie widzieliśmy zawsze na plażach. I super, to jest bardzo fajne, że tak można sobie zjeść przy samej plaży, przy samym morzu. Ale pięknie tutaj jest. Te beach bary tutaj, moi drodzy, coś wspaniałego, bardzo to mi się podoba. Takiego czegoś gdzieś tam w innych miejscach w Polsce nie widzieliśmy, w Międzyzdrojach, nie przypominam sobie. A tutaj naprawdę świetna sprawa, taki bar. Ciekawe tylko jak cenowo. Może się przekonamy któregoś dnia. A w ogóle jest super sprawa, że tutaj po plaży można się przejść taką plażostradą. Taki chod, nie wiem jak to nazwać w ogóle, taką promenadę przyplażową. Super, bardzo fajnie, bo można bez żadnych japonek, w butach. Normalnie po piasku by się nie dało chodzić, a my sobie w bucikach śmigamy, pospacerować wzdłuż morza. Fajnie, super, bardzo mi się to podoba. Bardzo na plus. I jest koniec, moi drodzy, doszliśmy do końca tej plażostrady. Powinni opatentować tę nazwę. Niektóre bary, niektóre restauracje już pootwierane, ale dużo jeszcze jest zamkniętych niestety. Tak widać, że dopiero wchodzi się w ten sezon. Witamy Was w ten piękny dzień. Dzisiaj ruszamy na Hel i marzyło mi się, żeby wypowiedzieć to zdanie Welcome to Hell. Czujemy się trochę jak na Key West, co nie? Z dwóch stron otacza nas Bałtyk. Tam znaczy Bałtyk nas nie otaczał z tej strony. No nie, ale w sensie, że woda. Fajnie, pierwszy raz tutaj jesteśmy. Ekscytacja jest. Pierwszy cel latarnia morska. Sam czyli koniec. sam koniec Półwyspu Helskiego. Do zobaczenia na miejscu.
I wiecie jeszcze, co zawsze chciałam zaśpiewać? Chałupy, welcome to. Jesteśmy w chałupach. Ale pusto, panie. Port chałupy. Patrzcie, i te napisy, widzisz? To jest po kaszubsku? Polski Key West. Moi drodzy, jedzie się bardzo podobnie, tylko nie ma tych mostów łączących wyspy. Tutaj jest cały czas ląd, ale taki klimat podobny, woda z obu stron, piękna pogoda, chociaż podejrzewam, że rzadziej niż na Florydzie, ale dzisiaj mamy, także fajnie, póki co nam się podoba. Witamy na samym końcu piekła, znaczy Helu. Jesteśmy na terenie... Nadmorski Park Krajobrazowy Hel. Ale tutaj już musicie sobie opłacić parking, który kosztuje mniej więcej 2 albo 3 dyszki. Tak, nie? i na pierwszym, lepszym parkingu zaraz gdzieś się zakazy ruchu zaczynają. Nie wierzcie w to, że wszędzie parking kosztuje tyle samo, bo tak nam pani powiedziała, a my odjechaliśmy i znaleźliśmy kawałek dalej koło bloków za 2 dyszki, także warto jednak się ruszyć i poszukać. Jest i ona, moi drodzy, latarnia morska, ta słynna, osławiona, helska latarnia. I zobaczcie, ile to jest ludzi. Nie wiem jednak, czy wam pokażemy widok z góry, bo zobaczcie. Chyba, że to jest kolejka po lody, Natalia. Mam nadzieję, że tu sprzedają lody obok. WC, kolejka do WC, miejmy nadzieję. Moi drodzy, jakaś wycieczka na szczęście wychodzi, także może uda nam się wejść na górę i pokazać wam, jak to wygląda. Przypomina mi ta latarnia nieco tą, którą mieliśmy okazję odwiedzić w Miami. Nie w Miami, przepraszam, na Florydzie. Też taka czerwona była. Jedna z najbardziej popularnych atrakcji tutaj na Helu. W 1939 roku została zniszczona i odbudowana. A wysokość latarni to ponad 41 metrów. Wow, imponująca. Chodźmy na górę. Chodźcie z nami. Moi drodzy, 6 pięter w górę. Jak zwykle plecak ze sprzętem. Dodatkowe 10 kg. Moi drodzy, trochę tłok i myślałem, że to będzie otwarte, tak jak na Florydzie można było ochłonąć, a tutaj jest dosyć dużo. Te światło sięga na odległość 31,5 km. Ciekawostka. Nieźle. Wstęp do latarni morskiej to 12 zł. Władysławowo może być świetną bazą wypadową do zwiedzania okolicy. W okolicach Władysławowa macie Hel, macie Jaki akcent? Hell. macie Gdańsk, Gdynię, Sopot, jest... Co tu jeszcze było? Także jest co robić, gdzie wyjechać, sobie pozwiedzać. No i piękne plaże, które tutaj są naprawdę jednymi z fajniejszych chyba w Polsce, takie szerokie. Piękne wydmy, szum fal, śpiew mew. Naprawdę polskie wybrzeże robi robotę i jest tutaj mnóstwo rzeczy do zwiedzania, bo są atrakcje dla dzieci, coś dla miłośników sportów. Można pojeździć rowerem, można sobie popływać na kajcie, na paddleboardzie, na kajakach. Jest tego mnóstwo, jest mnóstwo ścieżek rowerowych i jest też prawdziwa gratka dla miłośników historii, bo tutaj działo się naprawdę sporo i jest mnóstwo znaków historii. Dla osób, które nie lubią chodzić, można, patrzcie, takim meleksem sobie pośmigać. Przepraszam, ile taki bilecik kosztuje? Zwiedzanie, wycieczka, stówkę. To jest 100 zł za całe auto, czy za osobę? Za państwa, tutaj dwójkę. Aha, za 2 osoby, aha, czyli 5 dyszek za osobę. Tak, dokładnie. Aha, i to jest jak długo to trwa? Około 45 minut zaczynamy na bulwarze, potem na port, następnie na Cypel. Na Cyplu mogą się Państwo przejść promenadą, wtedy wjeżdżamy sobie tutaj właśnie na latarnię i kończymy w miejscu, w którym Państwo chcą. To my się zastanowimy, fajnie to wygląda. Można cały Hel bez Tak. chodzenia kilometrów zwiedzić. Tak. Dobra, super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Moi drodzy, pozostaje tylko kwestia cen. Mi się wydaje, że to jest tak, że ceny wcale nie są jakoś tam dużo wyższe, czy też dużo niższe jak na zachodzie, jak gdzieś na Cyprze, gdzie ostatnio byliśmy. Mi się wydaje, że jest podobnie. Bardziej nas to przeraża, bo te ceny brzmią inaczej. Zupełnie inaczej brzmi 25 euro i zupełnie inaczej brzmi 100 zł, prawda? Także mi się wydaje, że troszkę może to jest przez to, bo wstęp do latarni 12 zł, czyli niecałe 3 euro. Zdecydowanie największym atutem zwiedzania Polski, polskiego wybrzeża jest to, że można się bez problemu dogadać w języku polskim. To na pewno. To chyba będzie taki, Jezu, dobra pączkarnia. O nie, to Nie. jest nasza sieć, która nas przyciąga zawsze. Normalnie prześladuje nas ta sieć i ja się nie oprę. No to wracając Dobra, po poczuciu. trudno. Na Ja deser. pierdzielę. Znowu te pączki. Ale normalnie fajny ma klimat tutaj to miasteczko. No. Czujemy się trochę jak w Stanach, kiedy zwiedzaliśmy najstarsze miasto w Ameryce, St. Augustine. Tak, podobny klimat tej uliczki zwłaszcza, bo reszta nie, ale ta uliczka, którą teraz idziemy, taki ma podobny klimat właśnie do St. Augustine. No i plus jest taki, że jest blisko nad polskie morze, można wyskoczyć sobie na weekend. Do Chorwacji czy do Grecji ciężko, żeby wyskoczyć na weekend, a Natalia oczywiście biżuterię Z zobaczyła i koniec. bursztynu.
wcale się nie dziwię, że Hel jest tak popularny, bo tutaj jest naprawdę pięknie. Bardzo nam się tu podoba. I wybaczcie mój zachrypnięty głos. To po wczorajszej bali z lodowatą wodą chyba. Jest bardzo urocze, jesteśmy zauroczeni. To jest nasz pierwszy raz na Helu i ja chcę więcej. Jest Bo fajnie. Naprawdę, tak fajny klimat, to wszystko jest takie zadbane. I pomniki, i architektura, i historia, pyszne jedzenie, fajni ludzie, patrzcie, plaża piękna, czyste niebo, wow! I jeszcze teraz jak ja zjem cudowne jedzenie i będzie pysznie, świeżo, nie będzie zatrucia, nie będzie rachunku grozy, to będzie cudownie. Miejmy nadzieję, że to wszystko się spełni. Idziemy właśnie jeść, zaraz Wam powiemy, jak wyglądają ceny na Helu. Dzisiejszym wyborem Natalii jest smażalnia ryb Fala. Zaraz powiem Wam, jak było i ile kosztowało. Moi drodzy, piwko 12 zł, zupa rybna 24 zł. Nie jest źle, jak na Helu. Fajna miejscówka, wygląda ciekawie i mnie przyciągnęła w ogóle karta, bo taka jest inna. Inne są ryby. Pani mi poleciła rybę, która jest... To ladower. No i w ogóle nie słyszałam czegoś takiego. No spróbujemy i tu są w ogóle mule, śledziki, różne zupy, flaczki z kalamara. Fajne menu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz dam Wam znać, czy smacznie i ile zapłaciliśmy, bo oczywiście rybka w cenie za 100 gram, czego ja osobiście nie lubię. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie dostawać cenę za 100 gram. Wszędzie, gdzie nie jesteśmy, w każdym kraju na świecie dostaje się cenę. Nigdzie nie spotykamy się z tym, żeby były ceny podane w menu za 100 gram. Także dajcie koniecznie znać, czy Wy to lubicie, czy wolicie w ten sposób, bo płacicie dokładnie tyle, ile kupujecie, czy może wolicie mieć jedną cenę, na przykład 50 zł i wiecie, że więcej was to nie będzie kosztować. Przyszłe jedzonko wygląda rewelacyjnie. Natalia już zaciera ręce. Pokaż, jak zacierasz ręce. Chcę jeszcze nakręcić to. Jeszcze chcę to nagrać, ale wygląda jedzenie pięknie. Zaraz powiemy, czy też tak smakuje. Bardzo dobra, ale wciąż chyba najlepsza dla mnie jest w Międzyzdrojach. Jak tam się nazywało? W Porcie. Restauracja Port Międzyzdroje wciąż dla mnie wygrywa, jeżeli chodzi o zupę rybną. Ale bardzo dobra ryba. Moi drodzy, dzisiaj w restauracji nie było żadnej kolejki, ale to tutaj powinna być kolejka. Tutaj jest naprawdę pyszne jedzenie. Bardzo nam smakuje wszystko. Szproczki, cudowne, ryba, jedna z lepszych, jakie jadłem kiedykolwiek. I tylko znów mrożone ziemniaki. Gdyż Polska chyba słynie z ziemniaków. A wszędzie w knajpach mrożone. Natalia nie jest fanem mrożonych ziemniaków. A Wy jakie lubicie? Frytki, czy ziemniaczki mrożone, czy świeże? O. Nie widzę tutaj ani śladu takiej właśnie tandety, takiego plastiku. Tylko Czekaj takie wszystko chwilę. nawet jest tak... Myślisz, że jeszcze Wszystko wie. przed nami. To jest bezalkoholowe jak coś. Jakby co, to my takie głupoty po prostu gadamy na co dzień. Tak, Dobra. to proszę. 87, 20 groszy. Bardzo dobra ryba. Proszę bardzo. Pycha. Ogólnie bardzo dobre Bardzo jedzenie. dobre jedzenie. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, tyle jedzenia. Danie główne, rybka sola Dover, zupa rybna. Ćwiartki ziemniaczka, ogórek małosolny, surówka od kiszonej kapusty i 3 razy piwko. A zapomniałaś o rybkach. A, i jeszcze zmożone szprotki pyszne. Nom, nom, nom. I razem 187 zł, podobnie jak na Cyprze. Jezu, jaki wielki dzik, przebieg. Ja pierdolę. Ja tak słyszę, że coś... Ja coś słyszę, że trzaska. Jaki wielki dzik. Tu jest pełno dzików. Z malutkimi. Ty, to mogą być niebezpieczne samice. Jezu, jaki malunki biegnie. Czekaj, One się zgubiły. Patrz. to zaraz ten duży może właśnie wrócić pomóc. Kurczę, boi. zgubiły się. Biedne, one się boją. Olecą, dobra. Patrz, jakie szybkie. Ej, piszcie w ogóle, co robić w takiej sytuacji, jakbyście, nie wiem, tak spotkali takiego dzika. I nie macie przy sobie akurat grilla. No, jest takie wielkie, ja się boję. Moi drodzy, Gwiazda Północy. Patrzcie, co ona wskazuje. A tak się właśnie nazywa najbardziej wysunięty na północ punkt w Polsce, czyli będziemy najbardziej wysuniętymi Polakami na północ w kraju. Chyba że będą jacyś inni Polacy i nam zajmą miejsce, ale postaramy się ich wypchnąć. Ale lasy to mamy piękne, naprawdę. Jak nigdzie indziej na świecie. Zobaczcie, jak to jest cudownie. Normalnie jak w jakiejś magicznej krainie, jak z jakiegoś filmu. Jesteśmy najbardziej wysuniętymi na północ Polakami teraz w Polsce, proszę bardzo. A oto dowód. Wstęp tutaj kosztuje dokładnie 0 zł. Jesteśmy w miejscowości Jastrzębia Góra.
Moi drodzy, niestety wszędzie trzeba płacić za parkowanie. Na Helu było to najtaniej 20 zł, znaleźliśmy przeważnie 30 zł. Na szczęście bez limitu, to nie jest za godzinę. Tutaj przyjechaliśmy zobaczyć latarnię morską i trzeba zapłacić 10 zł za parking, żeby chociaż na 5-10 minut wyjść i ją zobaczyć. Niestety pod atrakcjami wszędzie parkingi zrobili teraz płatne. No, co zrobić? W Polsce popularne są bardzo takie domki do góry nogami, to nie? To już któryś, który widzimy. Moi drodzy, a za nami dom rybaka i najwyższa wieża widokowa w okolicy. Budynek powstał w latach 50. i pierwotnie był to hotel dla rybaków oraz ich rodzin. Tam na górze jest punkt widokowy, wieża widokowa. Można sobie wejść na nią i rozpościera się podobno stamtąd piękny widok na na Morze Bałtyckie I okolice. i okolice. Idziemy tam na górę? Bilet wstępu na wieżę widokową 11 zł od osoby. Faktycznie piękny widok na całe miasto, na Bałtyk oraz na Mierzeję Helską. Ależ przewiew. Moi drodzy, a oto chałupy, czyli polskie zagłębie kitesurfingu. O, a to nie jest kite, to jest chyba windsurfing, ale faktycznie wieje tutaj dosyć mocno. To stąd takie idealne warunki w sumie na kitesurfing. Wieje jak na Zanzibarze, tylko kolor wody nieco inny, ale dosyć czysta woda, nie ma tragedii. Trochę zakwitnięta tylko przy brzegu, taka jakaś roślinność jest. Dostaliśmy polecajkę od Natalii, czyli właścicielki domków, który wynajmujemy, że gdzieś tutaj jest fajne miejsce widokowy. Były bunkier obserwacyjny, a teraz można go nazwać punktem widokowym, tylko że nie wiemy jak tam dojść. Normalnie przez las się idzie z Google Maps zaznaczonym punktem, bo inaczej tam raczej nie dotrzemy. Dobra, jak się uda, zaraz damy znać. Piszcie, czy powinniśmy obawiać się afrykańskich kleszczy w tych naszych polskich lasach. O, patrzcie, co ty tak idziesz beztrzymany, śmiesznie. To może być skażone, to mogą być promile. Myślisz? Stawimy wam namiary na to miejsce na dole. Jak kiedyś będziesz między Helem a Jastarnią, wpadnij koniecznie. No i kochani, taka miejscówka, taki punkt widokowy, który nie znaleźliśmy go na żadnej mapie podróżniczej, żadnej mapie z miejscówkami, które warto odwiedzić. Dostaliśmy go od Natalii, od której wynajmujemy nasz domek i powiem wam, że widoki przednie i to jest miejsce, w którym prawie na pewno będziecie sami je przyjdziecie. Także chyba warto wpaść. Wow, warto było w tym kapeluszu tutaj się wspiąć. Fajnie. Mogę co myślicie o moim kapeluszu? Niezłe, co? Piszcie w komentarzach. Patrzcie, umiem tańczyć po polsku. Dobra, Łukasz. Ja stąd nie zejdę, ja nie wiem, przecież ja mam klapeczki takie, patrzcie, że to jest wstyd. Natalia, da radę czy nie da? Da, już idzie. Widać już dół sztala. Howdy. Howdy, howdy. Witamy ponownie w miejscowości Hel. Dzisiaj Natalia znalazła dla nas jakąś drugą restaurację z dobrymi recenzjami. Idziemy testować dla Was, żeby Wam pokazać, ile kosztuje jedzenie w tym roku w sezonie 2024 nad Polskim Morzem. I nawet jedna z naszych obserwatorek na Instagramie dzisiaj mi pisała o tej restauracji. Tak? Czyli chyba musi być smacznie. Zaraz się przekonamy i oczywiście damy znać. Moi drodzy, taki sandaż z plackami ziemniaczanymi w borowikach, w sosie śmietanowo-borowikowym z bobem kosztuje 57 zł, ale jest naprawdę smaczny. Naprawdę mi smakuje. A Natalia, jak Twoja zupa? Mi najbardziej smakuje ten Moi bób. drodzy, zjedzone i powiem Wam tak, za 110 zł nad Polskim Morzem 2 osoby się nad nie najedzą. My idziemy gdzieś jeszcze sobie coś przegryźć, bo było smacznie, to na pewno, ale było mało. Trzeba było wziąć jakąś sobie przystawkę albo zupkę i może deser. Nie masz chęci, Łukasz, na kultową zapiekankę 50-centymetrową? W sumie mam. Czy lepiej tatar ze śledzia? Wiesz co wybiorę? Niestety wiem. A moi drodzy, nie możemy zapomnieć o gofrach. W zeszłym roku w Międzyzdrojach to chyba ponad 3 dyszki. Już nie pamiętam. Mamy piękne plaże. Plaże jak nigdzie indziej na świecie, moi drodzy. Lasy jak nigdzie indziej. I ceny jak nigdzie indziej. Na Helu, że normalnie jest sezon w pełni, pełno turystów, wszystko pootwierane, knajpki, wszystko tętni życiem. I tak się zastanawiam, jak to musi wyglądać w pełni sezonu. Tak, Władysławowo jeszcze tak świeci pustkami. Pierwsze jakieś tam przebłyski turystów, a Hel
już pełniutki. Dobrze, że teraz jesteśmy takie, zawsze właśnie lubimy przyjeżdżać na wybrzeże poza sezonem, albo jeszcze przed sezonem, albo tuż po, wtedy jest jakoś tak fajnie, jeszcze troszkę spokojniej. Dajcie znać, czy lubicie tak w sezonie wysokim, czy tak bardziej kameralnie, jak jest spokojniej pozwiedzać. Daj koniecznie też znać w komentarzach, co myślisz o cenach nad polskim morzem. Czy wciąż warto? Z tego, co w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy, na pewno nie można powiedzieć, że jest tanio. Czy jest drogo? Zależy, do czego porównujemy, ale te ceny z tymi kierunkami południowymi myślę, że już spokojnie się zrównały, czasami będą nawet wyższe. Jesteśmy bardzo ciekawi Twojej opinii, czy wybierasz kierunek Polska, czy jednak zagranica. Na pewno Polska ma swoje uroki i zawsze z chęcią tutaj przynajmniej raz w roku wpadamy. Tylko dla mnie Polska to jest kierunek fajny właśnie z tego względu, że jest blisko, że można wyskoczyć sobie na weekend, na 3 dni. To jest taki właśnie plus polskiego morza. A tu jest w ogóle tak poza już tematem fajna ścieżka rowerowa, czyli cały Hel można praktycznie przejechać sobie rowerem. Moi drodzy, zaczęło wiać jak diablin. Nawiało jakiegoś chłodnego powietrza. Natalia już w Katanie, stary zmaźluch znany. To jest smażalnia ryb, w której mamy zamiar przetestować smażoną rybkę, bo w tamtej restauracji się w ogóle nie najedliśmy. No to jest jakieś odkrycie w ogóle. Roll mop smażony w sosie pomidorowym. Rewelacja. Moi drodzy, w smażalni ryb w końcu można się najeść za kwotę, która kiedyś i tak wydawała mi się ogromnym rachunkiem za jedzenie. W tej chwili to jest najniższy rachunek i w sumie taki wydający się naprawdę, że to niewiele, bo 102 zł za 2 smażone rybki, frytki i jeszcze jakieś śledziki na start i do tego jeszcze piwko i cola. A nie miałeś coli? Bez coli. Sorry, Natalia nie wzięła tej coli, samo piwko. Tym razem zatrzymaliśmy się we Władysławowie, w domkach i apartamentach całorocznych Koliber u pary przesympatycznych ludzi, których śmiało, serdecznie możemy polecić. Co jest ciekawą niespodzianką, zakwaterowanie tutaj wychodzi dużo taniej niż te, za które płaciliśmy w poprzednich latach w Międzyzdrojach, także to na plus. Miejsce to oferuje świetną cenę w bardzo dobrej jakości. Zresztą zobaczcie sami. Dzisiaj pogoda nam nie dopisała, jest zmienna. Co zrobić? Jedziemy, dlatego dzisiaj pozwiedzać sobie Gdańsk. Tam jeszcze nas nie było. Ostatni raz byłem w Gdańsku, jak miałem 6 lat, także niewiele pamiętam. Pamiętaj o tym, że wybierając się na wybrzeże polskie, warto zabrać szeroki przekrój odzieżowy, gamę ubraniową. Proszę bardzo, my dzisiaj w swetrach, w kurtkach. Pogoda niestety taka jaka jest, ale to jest plus, bo jak jest na przykład brzydka pogoda, możecie sobie wybrać inną aktywność. Można zwiedzić muzeum bez wyrzutu sumienia, że za oknem piękna pogoda, że słońce i trzeba leżeć na plaży. Deszcz sumie pada. W sumie tak. Co ty na to? Na tą pogodę? Nie ma złej pogody, jest tylko złe nastawienie, pamiętajcie. No i moi drodzy, kupiłem sobie magnes. I w Polsce są najdroższe chyba magnesy na świecie, 20 zł. Nie zwróciłem uwagi nawet na cenę. Nigdzie nie byłem, gdzie były tak drogie magnesy. Nie no, magnes piękny, ale kurczę, 2 dychy drogo. Dajcie znać, gdzie najdroższe magnesy spotkaliście do tej pory w historii świata. Moi drodzy, we Władysławowie nie ma tragedii. Jest taniej niż w zeszłym roku w Międzyzdrojach, jeżeli chodzi o gofry. Nie zjem. Miałem przetestować jeszcze, czy dobry. Chyba, że jutro rano zdążymy, ale podjechaliśmy właśnie idąc na plażę, na zachód słońca i niestety gofry już zamknięte. No nic, musimy się obejść tylko ceną. Wyjeżdżamy. Czas pożegnać Bałtyk. Parking 8 zł za godzinę przy plaży. Myślę, że to nie jest tanio, bo cały dzień troszkę by wyszedł. Co o tym myślicie? W Zielonej Górze w centrum miasta jest chyba 3 zł za godzinę, także no troszkę sobie tutaj się cenią. Ale piękna pogoda, piękna plaża. I jeszcze nie ma takiego tłoku ludzi, jak to jest w sezonie. To jest też fajne, nie? Co to? Co to? The Mist. Jakaś burza piaskowa czy mgła? Ale dziwne. To jak z tego filmu The Mist. Co to za zjawisko? Normalnie nie widać co jest. Co jest dalej?